O czym jest Zenless Zone Zero? Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie przedstawię szybko podstawy fabuły nowej gry MiHoYo, Zenless Zone Zero. Nie będę mówić nic o wątkach, które pojawiły się w becie, dlatego nie musicie obawiać się o żadne spoilery. Wszystko, o czym powiem, pochodzi z materiałów promocyjnych. Cała gra dzieje się w postapokaliptycznym świecie, zaatakowanym przez tajemniczą siłę o nazwie Hollow. Pozwólcie, że przetłumaczę to na pustka. Pustka są kulistymi przestrzeniami, będącymi w stanie pojawić się dosłownie znikąd. Jeśli się do nich wejdzie, można zauważyć, że przestrzeń ta jest większa w środku niż to się wydaje z zewnątrz. Bardzo trudno jest z pustki wyjść, ponieważ przestrzeń wydaje się tam zakrzywiona i wszystko zamienia się w jeden ogromny labirynt. Znajduje się tam też moc o nazwie Ether, z której powstają potwory Ethereal. Jeśli normalnego śmiertelnika nie spotka w pustce śmierć z ich rąk, to krążąc tam Ether sprawi, że ten stanie się jednym z nich. Jedynym miejscem, w którym ludzie w jakiś sposób dalej normalnie żyją, jest Nowe Eridu, które samo zbudowane jest przy jednej z pustek. Jest to jednak spowodowane tym, że całe miasto zasilane jest właśnie przez znajdujący się w jej wnętrzu Ether. Tak, ten sam, który jest w stanie zmienić ludzi w potwory. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej reklamy Nowego Eridu, miejsce to oferuje gościnność, otwartość i wolność każdemu, kto zdecyduje się tam zamieszkać. Wystarczy, że po prostu nie będziesz wchodzić w drogę gangom, jeść stąd pustki, szaleńcom i spiskowcom oraz ominą cię wszystkie katastrofy pustki. Wtedy Nowe Eridu da ci przepiękne doświadczenie życia. Jedynymi z mieszkańców Nowego Eridu są Bangbu. Małe, sięgające do kolan roboty, napędzane sztuczną inteligencją, które pomogą ci w różnych dziedzinach życia. Pomogą ci sprzątać w pracy czy nielegalnej eksploracji pustki. Oryginalnie miały one za zadanie jedynie pomagać ludziom w ewakuacjach przed katastrofami pustki. W jaki sposób natomiast miasto pobiera Ether z pustek? Do tego wysyłani są badacze ze Stowarzyszenia Badawczego Pustki, działającego tuż pod rządem Nowego Eridu, a także inne stowarzyszenia, o których częściej już pewnie słyszeliście. Oto one. Canin Hairs, w skład których wchodzą Nicole Demara, Billy Kid, Hanbi Demara i Neko Miyamana. Głównie specjalizują się w wykonywaniu mniejszych zadań zlecanych im przez mieszkańców Nowego Eridu. Kiedyś nazywali się Gentle House, jednak imię to zmienione zostało później przez Nicole. Przemysł ciężki Belobog. Od razu mówię, że nie mają oni żadnego połączenia ze Starrailowym Belobogiem. Zbieżność nazw jest jak najbardziej przypadkowa. Ich głównymi zajęciami są infrastruktura i maszyneria konstrukcyjna. W ich skład należą Koleda Belobog, Grace Howard, Ben Bigger i Anton Iwanow. Victoria Housekeeping. Specjalizują się oni w wielu wysokiej jakości usługach, przedstawieni jako oldschoolowa grupa z poprzedniej cywilizacji. Znajdują się tu Aleksandrina Sebastian, Corinne Wickers, Ellen Joe i Von Lycaon. Zespół kryminalny specjalnego reagowania, grupa policyjna, znajdująca się tuż pod rządem Nowego Eridu. Aktualnie jedyną znaną członkinią jest Ju Yuan. Sekcja 6. Specjalnej operacji pustki. Podgrupa tajemniczego Hunt. Ich głównym zadaniem jest poradzenie sobie z katastrofami pustki. W ich skład wchodzą Hoshimi Miyabi i Soukaku. Pozostałymi znanymi przez nas grupami są Obol Squad, do której należy Soldier 11, synowie Kaidonu, gdzie można znaleźć Luciana de Montefio i Piper Will oraz wirtualni idole, jednak na razie nie znamy żadnego członka tej grupy. Kim są natomiast główni bohaterowie Zenless Zone Zero? Belle i Wise są sprzedawcami sklepu Random Play, będącego wypożyczalnią filmów. Jest to jednak ich praca przykrywka, ponieważ tak naprawdę są oni jedynymi z proxy o imieniu Phaefion. Proxy to natomiast grupa osób, która zajmuje się nielegalnymi wyprawami w pustkę. Robią to poprzez podpięcie swojego mózgu do Bangbu, który następnie wyrusza w teren. Proxy porozmawiały się między sobą, jakie dostają nowe oferty pracy poprzez system o imieniu Internet, który przy okazji jest głównym menu gry. Polecam czytać, co ludzie tam piszą, czasem przytrafiają się naprawdę śmieszne rzeczy. Na ten film to już wszystko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, musicie sami już jutro zagrać w Zenless Zone Zero. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim za wbicie 1500 subskrypcji na kanale, nawet pomimo mojej kilkutygodniowej przerwy. Obiecuję jednak, że teraz wracamy z filmami. Przypominam o TikToku oraz Ko-fi, jeśli ktoś chciałby wesprzeć mój kanał. A teraz się z wami żegnam, trzymajcie się i miłego eksplorowania Nowego Eridu.